Ej, no tyle lat kręcę filmy, ale że na moim kanale nie było jeszcze A6, C6. Dość często spotykany samochód na naszych drogach. Limuzyna z segmentu E. Komfortowa, fajna, w przystępnej cenie. Egzemplarz ten został mi użyczony do testu przez samochody-używane.net. Auto jest w ich ofercie, jest na sprzedaż, link w opisie filmu, ale nie jest to taka pierwsza, lepsza A6. Bardzo ciekawa konfiguracja. Fajne wyposażenie, dość rzadko spotykany silnik. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. Mamy do czynienia z egzemplarzem z 2008 roku, także jest to już polift. Z zewnątrz, no to może aż tak dużo zmian nie ma. Troszeczkę przemodelowany przód, no zdecydowanie inne są tutaj reflektory. Akurat w tym egzemplarzu mamy bixenony. Tutaj jest listwa LEDowa już do jazdy dziennej. No i jeśli chodzi o A6 i generację C6, to mamy, proszę Państwa, tutaj pierwszy raz do czynienia z tempomatem aktywnym. Proszę bardzo, tutaj jest radar na dole. Jeśli chodzi o bok, no cóż, taka klasyczna linia, takie typowe Audi w sumie. Myślę, że jak dalibyśmy za zadanie jakiemuś dzieciaczkowi po prostu narysować Audi, to mniej więcej narysowałby właśnie A6, C6, myślę. To jest takie typowe Audi w zasadzie. Czarny lakier, sporo chromów i tutaj wokół okien, na klameczkach. Na dole, jeśli chodzi o felgi, no to 18-calowe, oryginalne z tego co widzę, 245/40 oponka. Taki rozmiar do A6 z tych lat, myślę, że pasuje w sam raz. I na daily jest ok, i wizualnie jest ok. I dobra, przechodząc do tyłu, no bo tutaj zaszło najwięcej zmian, jeśli chodzi o polifta, no to światła są zupełnie inne, są one całe LEDowe. Więc co, nie wiem, czy coś będzie widać, może sobie odpalimy postojówy. Proszę bardzo, wszystkie diody tutaj działają z tyłu, po lewej i po prawej stronie. No niestety kamera, jak to łapie, no to wszystko tutaj mruga, ale na żywo jak się patrzy, wszystko jest normalnie. Dwie prawdziwe końcówki wydechów, no pod maską benzynowa V6. Proszę bardzo, prawdziwe. Ej, przyznacie, kawał eleganckiego samochodu, kawał eleganckiego egzemplarza, ale jak zajrzymy do środka, tam to dopiero się dzieje. Najpierw zacznijmy sobie od bagażnika. Też niektórzy mówią, że Audi to nie premium, to Volkswagen. Zobaczcie, jaki chrom, to jest premium. Auto ma prawie 5 metrów, właściwie 493 cm. No to bagażnik też oczywiście będzie tutaj duży, nawet jeśli nie jest to Avant, tylko sedan. 546 litrów. Przepraszam za mój gruz, ale chciałem tutaj ładnie przyszykować auto do filmu, żeby dobrze się prezentowało. Proszę bardzo, regularne kształty. Taki prosty po prostu bagażnik, spoko. I tutaj cyk, jeszcze chyba jest miejsce na koło zapasowe, ale nie wiem, co tutaj jest wsadzone, jakiś subwoofer, nie wiem. Cholera wie, bo jakiś subwoofer tutaj jest na pewno, widziałem w ustawieniach. Klameczka też jest taka specyficzna. Jeszcze tutaj mamy takie kasety, można powiedzieć. No i środek czarno-brązowy, właściwie taki karmelowy jakby. Pięknie to naprawdę wygląda. I co ciekawe, zwróćcie uwagę na tapicerkę. O, sztuka z bliska. I teraz na podsufitkę. Podsufitka też jest tutaj karmelowa. Naprawdę świetnie to, muszę przyznać, wygląda. Boczek drzwiowy, no to tutaj jest miękki, miękki, miękki. No właściwie cały jest miękki. Tutaj właściwie, no nie, no jest miękki. Ale powiedzmy w tej części jest troszeczkę mniej gąbeczki, ale jest miękko. Dekory, nie wiem czy to dobrze widać, jest to aluminium z taką jakby, takie szorstkie trochę. No z taką fakturką specyficzną. Kieptacki. Czekajcie, bo to jakieś padaczki latają w kółko. I jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no to 2-metrowiec za 2-metrowce, patrzcie, no i padaczka, mówię. Są tutaj padaczki latające. Wydawałoby się, że w limuzynach z segmentu E 2-metrowiec za 2-metrowcem powinien się tutaj na luzie zmieścić, ale jak się okazuje, no musiałbym się tutaj po prostu troszeczkę z przodu dosunąć jeszcze lekko. Dałoby się to zrobić i wtedy bym się tu zmieścił, ale tak, jak w miarę wygodnie ze z przodu siedzę, no to muszę już tutaj wykonać niecny rozkrok. Jest to akurat normalne, czy to będzie BMW 5, czy Mercedes klasy E, także proszę się nie przejmować. Mój wzrost normalny nie jest niestety. Znaczy niestety, ja tam lubię mieć 2 metry, ale czasami jest to problematyczne. Jeszcze raz tapicereczka. Tył fotela, też w tym samym kolorze, siatka. Klimatyzacja jest tutaj dwustrefowa, automatyczna. Tutaj mamy nawiewy i wejście 12V. Podłokietnik. Proszę, o, tutaj uchwyty na kubki. Zobaczcie, jak to w ogóle jest fajnie dopracowane, tak? Czekajcie, o. Dawno nie było to chyba otwierane, tak mi się wydaje. Chciałem powiedzieć, że jest to dopracowane, ponieważ nawet ten panel jest właśnie brązowy taki. O,
tutaj jeszcze proszę, jakaś gaza nawet, Jezu. Nie, to chyba jakaś pielucha jest, ale na szczęście czysta. Nie ma tutaj żadnego elementu zaskoczenia w postaci słabego zapachu. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Kulturka? Jak najbardziej. Szyberdach. Śmiesznie się patrzy na tą podsufitkę właśnie taką też karmelową i tak dalej. Tutaj też, o, karmelek, brąz. Ej, w ogóle ten samochód tak wygląda, a ma prawie 300 000 kilometrów przebiegu, ale nie jest po prostu ten przebieg kombinowany. No to wygląda po prostu on jak wygląda z przodu drzwi. Boczek drzwiowy z przodu, identyczna sytuacja tak jak z tyłu, plus oczywiście tutaj przyciski. Nie no, cały jest miękki, tylko w niektórych miejscach po prostu troszkę jest mniej gąbeczki. Wnętrze w ogóle tutaj ta część to jest twardy plastik, jeśli chodzi o ten schowek, ale tutaj dół i od wewnętrznej strony ta ścianka już są miękko, dywanikiem takim wykończone. Ej, nie mamy tutaj żadnego audio Bose, chyba podstawowe, a mimo wszystko jest tutaj subwoofer, jest to mega ciekawe. Też nie tylko tapicerka, ale te plastiki również karmelowe. Pasy, proszę Państwa, pasy nawet są brązowe. Nie, aż tak się na to patrzy i w sumie myśli człowiek, kurczę, wsiądę. Dobra, odpalamy. Scyzoryk w ogóle wygląda w ten sposób. Jest troszkę inny niż wcześniejsze, te takie standardowe volkswagenowskie, jak na przykład w Bugatti. O, pięknie. Ładnie to wszystko wygląda. Klasycznie. Super to wygląda, jak patrzymy do tyłu, jak to wszystko jest takie brązowawe. Ale wiecie, nie jest to taki brązowy kolor jakby w odcieniu kupy, tylko właśnie taki karmelek przyjemny. Naprawdę fajnie. Fotele w ogóle nie są też aż takie super miękkie. Są powiedzmy sprężyste, ale nie są to zdecydowanie pufy. Jest to w zasadzie normalne dla samochodów marki Audi, ale są wygodne. Tutaj wielu zwolenników będzie tej deski rozdzielczej. Oczywiście widać po samochodzie, czy to z zewnątrz, czy to wewnątrz swoje lata. Ale jakoś tak nawet spoko się to, myślę, starzeje. Deska jest miękka. Mięciutka cała. Tu akurat jest twardo. Tutaj mamy to zejście, jest miękko i tu już na dole samym twardo. Tutaj dekory i to jest plastik taki. No to tak wygląda. W sumie ja bym to aluminium zrobił, ale jest to plastik. Tutaj również dookoła ekranu, proszę, nawigacyjka. MMI, to już się nazywa MMI, możecie napisać w komentarzu. W A6, C7 na pewno, ale w C6 nie pamiętam. Zwraca na siebie uwagę dumny emblemat Quattro, oj, torsenik. Dekor przechodzi nam tutaj w nawiew, tutaj na drzwi, jest kontynuacja, jest to wszystko spójne. No i decha ogólnie jest tak skierowana w stronę kierowcy, bardziej skupiona na kierowcy. Wybaczcie, no troszeczkę tutaj musi mi powiać, ale od razu teścik klimatyzacji. Klimatyzacja działa jak najbardziej. Tutaj się w ogóle otwiera schowek. Schowek jest cały miękko wykończony. Zwróćcie uwagę, jest tutaj zmieniarka CD, ale też czytnik kart SD już. Także kurczę, jest to już całkiem taki nowoczesny trochę samochód. No bo tak, patrz, tempomat aktywny, tak jak wcześniej Wam mówiłem. Mamy tutaj nawet oświetlenie ambiente jakieś, no teraz go nie widać, no bo jest jasno, ale można tutaj je ustawiać, widziałem. Panel klimatyzacji, może gałęcjusza zrobię na D tutaj, proszę, jasne wszystko, jasne, podgrzewane fotele, będzie kieptacka, rzucimy sobie P. Gałęcjuszek jest normalny, analogowy, taki typowy dla samochodów z tamtych lat. Skrzynia automatyczna 6-stopniowa, elektryczny, ręczny, no wiecie, no nie jest to samochód do zawijania na rękawie, ale nowoczesność. I tutaj cały panel do sterowania multimediami. Wszystko to jest mega proste w obsłudze. Nawigacja, info, car. Rozdzielczość też wcale tutaj nie jest dramatyczna jak na ten rocznik, proszę bardzo. Tak to wygląda. Nawet są tutaj animacje Adaptive Cruise Control. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, jak widziałem. O, proszę, tutaj podświetlenie wnętrza. Ja na Bright ustawiłem. Windows Central Locking. No i tutaj radyjko. Ale ściszymy. Audio gra całkiem fajnie, jak się je wyreguluje. I dodatkowo, ja mówiłem, jest to dość nowoczesny samochód. Damy sobie Source. I proszę, jukebox. Możemy sobie tutaj zapamiętywać normalnie płytę jakąś. Import new tracks. Nawet mamy akurat jedną płytę. Coś tutaj jakoś się to, jak to się robi? Dobra, nie będę kombinował, szkoda czasu. Widzę, że jest tutaj Bluetooth też, można się połączyć z telefonem. Wiecie co, to chyba z płyty nie można skopiować, tylko z karty SD po prostu. Auto sobie zapisuje MP3 przykładowo, ale fajnie, że coś takiego jest. Nawet nie wiedziałem, że w C6 coś takiego będzie. Też klasyka tutaj, typowe takie Audi, hardkorowy Audi. Po środku kolorowy wyświetlacz LCD. Mały, ale ma jakieś kolorki już.
Tarcze są analogowe. Wyskalowanie 280 km na godzinę i to w A6. Tutaj tylko na chwilę Wam pokażę kierownicę, będzie to potrzebne, bo jest multifunkcyjna. Proszę, tak ona wygląda. Delikatne, dosłownie delikatne bicepsiki. Auto tutaj nam po kierownicy pokazuje, że jest to samochód do dostojnego przemieszczania się. Multifunkcja, cyk. Tutaj zmieniamy sobie utwory, mode. No to po prostu czy komputer, czy telefon tutaj ma się nam wyświetlać i tak dalej. Z tej strony, z czego co widzę, jest wybieranie głosowe. Map. Patrzcie, nawet coś tutaj działa. Głośniej, ciszej. Tempomat aktywny. Proszę bardzo, jak sobie ustawimy speed to low. I tutaj w tej manetce steruje się jeszcze komputerem pokładowym. Tryb 1, tryb 2. O, jest tutaj lustereczko, czujnik deszczu, zmierzchu oczywiście. Proszę, panel. Szyberda oczywiście można sobie otworzyć albo uchylić lub po prostu zasłonić. I ok, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Otwieramy. Nie, no ładnie to wszystko wygląda, przyznacie, ładnie. Silnik oczywiście, jak to w Audi, jest no trochę wysunięty do przodu, no bo proszę bardzo, tutaj mamy oś, idziemy po osi, a pod maską dość rzadko, myślę, spotykane 2.8 FSI V6. Tak jest, proszę Państwa, w Polifcie już montowano tutaj TFSI, FSI, było nawet 3.0 TFSI, też zapiernicza już ten samochód. No wiecie, jeśli w dzisiejszych czasach szukamy sobie A6, C6, no to wszystkie te diesle z 3.0 TDI, 2.0 TDI, no będą miały horrendalnie wysokie przebiegi. No tutaj i tak nie jest taki aż super niski przebieg, ale auto naprawdę świetnie jest utrzymane. I ogólnie, no, chyba lepiej sobie kupić po prostu zadbane 2.8 FSI. W komentarzu zaraz będzie, że prawdziwość to jest właśnie 3.0 TDI. No nie wiem, wiele osób tak mówi, ale na przykład te auta, jak mają już po, nie wiem, 500, 600 tysięcy kilometrów, no to po prostu te silniki się też pitolą diesla i tyle, wtryskiwacze i tak dalej, Boże. Były dwa warianty 2.8 FSI, 190 oraz 220 konne, to jest 220 konna jednostka. Wolno ssąca, na wtrysku bezpośrednim, moment obrotowy 280 Nm, mamy tu napęd Quattro, także skrzynia automatyczna to Tiptronic normalnie, 6-stopniowa, prawdopodobnie ZF8 HP. Szczerze mówiąc nie sprawdziłem tego, możecie mnie poprawić w komentarzu, jeśli tak nie jest. Nie no, z tych lat to myślę ZF8 HP. Co ciekawe, 2.8 FSI występowało też z napędem naprzód i skrzynią Multitronic. Zdecydowanie bardziej wolę ten konfig. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, no mamy tutaj bezpośredni wtrysk. Wiele osób by myślało, kurczę, by się tutaj nawet zagazowało i to jest bardzo dobry pomysł, zagazować sobie samochód, ale w tym przypadku nie wiem, czy będzie to takie oczywiste, ale zużycie paliwa, jak się okazuje, nie jest wcale takie fatalne. Auto waży prawie, nie prawie 1800 kg, 1755 kg i średnie zużycie paliwa, jakie tutaj producent deklaruje, to 9 litrów. Niecałe 7 litrów na trasie i ogólnie jak się jedzie tak 90-100 km na godzinę, przy 90 nawet chyba poniżej 6 litrów bym tutaj dał radę zejść. Na autostradzie wiadomo troszeczkę więcej, jak tam 120, 140 będziemy jechać, ale też jakiegoś strasznego dramatu nie będzie. Patrząc na to, iż to jest segment E, mamy tu napęd Quattro. Miasto no to już wpisane 12,7 litra. Osiągi. Nie jest to przecież test eco-drivingowy, a prezentacja z próbą autostradową. Deklaracja producenta 7,7 sekundy do pierwszej setki. A prędkość maksymalna 240 km na godzinę. I okej, co, czy będziemy sobie tutaj robić soundcheck? Myślę, że nie jest to jakaś rykwa, silnik pracuje dość cichutko, ale zmierzymy sobie wyciszenie. W opisie filmu oczywiście jest tabelka zaploadowana i będzie sobie można porównać na tle innych samochodów, jak ta A6 wypadła, a ja w tym czasie przeniosę się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To jesteśmy na miejscu, palimy maszynę. Proszę, elegancko. Zużycie paliwa, jak tutaj dojechaliśmy, mniej więcej 8 litrów,
kilkanaście kilometrów zrobiłem. Czekajcie, wyłączę nawiew. O, tutaj możemy sobie tak... Chociaż kurczę, tak nawet sobie brzmi ten silniczek. W ogóle po dźwięku tego silnika w ogóle bym się nie spodziewał, że on ma 295 000 kilometrów. Czekajcie, no tutaj widzę, muszę podregulować. Dobra, na razie sobie polecimy z włączoną klimatyzacją i D. W zasadzie S czy wrzucać? Szczerze, do setki testowałem ten samochód, czas wyszedł taki, jaki powinien wyjść. I w trybie S troszeczkę przeciągał biegi po prostu ten samochód. Skrzynia chodzi fajnie, ale przeciąga biegi. A lepiej sobie po prostu w trybie manualnym wcześniej troszeczkę wrzucać wyższe biegi, to wtedy czas będzie lepszy. W trybie S no to 8 sekund, a tak no to 7. No i dobra, zobaczymy. Wiaterek będzie taki troszkę w mordkę w stronę Berlina, ale raczej z boku bardziej. Wszystko działa? Działa! Co ma nie działać? No i decha. O, i takie podciągnięcia lekkie. To jest normalne po prostu, ale... No i 120. Oczywiście zapomniałem wykasować zużycie paliwa. Zrobię to teraz. No i okej. I tutaj ograniczenie, bo za chwilkę rękaw. Fajnie się jedzie tym samochodem. Wcale nie dziwię się, że on ma tylu fanów i entuzjastów. Czasami, no to już takich ostrych fanboyów, którzy po prostu, no nie wiem, nie jeden by oddał życie za swoją A6, C6. Ściągam kamerę. I też właśnie tu jest temat, no te auta mają trochę lat na karku, no i czy wziąć, no już szukać 3.0 TDI ładnego i to jest bardzo trudne. Czy takie bardziej zadbane, właśnie niewyświechtane 2.8 FSI? Kurczę. Czy Audi jest przypałowe? Nie jest przypałowe. O, tutaj panowie chowają się w namiocie nawet. No tutaj nawet słoneczko widzę się chowa. To fajnie. Lekkie chmurki, będzie ładniejsze nagranie. Akurat na próbę autostradową. No dobra. Klimę wyłączam, dam ten tryb S. I co? 100-200? Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń prędkości. Wiadomo, tutaj będzie trochę z górki. Ile będzie? Z 26 sekund? Nie no, z górki to będzie szybciej nawet. No, 21 sekund, ale było minus 2,7%. No, z 24 sekundy myślę, że będzie tutaj 100-200. Ale dobrze się jedzie. Ogólnie nie jest to samochód miękko zestrojony. Raczej jak na segment E dość sztywno, ale tak może tak mięsiście powiedzmy. No wolę to po prostu zaznaczyć. No teraz taki tryb luźnego Ryszarda. Legendarny tryb luźnego Ryszarda, nie było do dechy. Ale 219 według GPS-u już odnotowane. Dobra, hamujemy i wyprzedzanko. Co, może prędkości obrotowe. Tak jest 140 licznikowe, dajmy na to. Trochę jest tutaj przekłamanie, widzę. No, będą większe emocje, jak tak po prędkościomierzu się patrzy na prędkość i mówi: ty patrz, 290! A nie, kurczę, to 230 było. Nie no, aż tak nie przekłamuję. 140, no to mamy 2813. 120, no już według GPS-u nie patrzę, trudno, już kiedyś zacząłem według licznika tylko patrzeć, no i tak już muszę kontynuować niestety. 120 to jest 2391 i stówka. Stóweczka 2012. Spokojnie, 100-200 zaraz można byłoby tutaj. Kurczę, zdiagnozować chciałem powiedzieć. Zdiagnozujmy czas 100-200. To mi się nawet podoba. I dobra, tryb S. I decha. Nie ma takiego słabego dołu ten silnik jak na wolno ssaka. Nie trzeba go wcale tak strasznie pałować.
by się w miarę po prostu tak przyzwoicie przemieszczać. 8,27, 100, 150 i 22, 82, 100, 200. Kurde. M135 i w ogóle to było. No patrzcie. I kurczę wyprzedził i musi do dechy cisnąć. No to ci gnojek. Nie no, ale a szósteczka tutaj. Panie drogi. Ale przyznam szczerze, nawet nieźle się zbiera. Jest tutaj potencjał na znacznie więcej niż 230 km na godzinę, tylko gdyby nie było mistrzów lewego pasa u nas na trasie. Tak. Nie no, nie było tutaj zbytnio gdzie depnąć. Ja tutaj się ostro schłodziłem, by kamery się nie przegrzewały. Tak to kurczę czasami jest. Ale dobra, zwiększę temperaturę. Klimę wyłączymy jak na razie. I soundcheck. No, zawrotka na Szwed. Spokojnie. O. Tryb S. I dzida. Nie, no fajnie chodzi. No co je? Co wy? Kurczę. Nie, bardzo przyjemnie. Fajnie, kurczę, jak się w taki samochód wejdzie, jest on po prostu zadbany. To jest też w ogóle inne odniesienie i taka inna ocena samochodu, no. Masz tutaj jeszcze ten tempomat aktywny. O, potem przetestujemy sobie jeszcze ten tempomat aktywny. Włączymy chociaż, ale widziałem... Czekajcie. O, proszę bardzo. Już tam widziałem, już działał. No tutaj łuk jest, no to spokojniutko. Nawet na D damy. Prowadzenie... No to jak to na Audice i takiego sedana segmentu E. Nie jest to sportowy samochód. No nie jest to sportowy samochód, ale też nie ma jakiegoś dramatu. Dobra, teraz będziemy tutaj przez ten fragment jechali troszkę z wiatrem. Damy tutaj Nissanowi Juke'owi się wyprzedzić. I dzida. Lekko pod górkę zaczynamy, a później będzie lekko z górki. Jest to 200. No to już powinno mieć maszyna trochę lżej. Teraz pod górkę 0,8%, 8,41, 100, 150. (22, 69 i 0,2% z górki. No, proszę bardzo. No szybciutko, bo zaraz roboty drogowe. Trzy 5, 3,6. Dobra, 241 i musimy zwolnić tutaj. No to jest taki dość równy fragment. Dobra, i hamujemy, bo ruch 243. Tutaj już jest za duży ruch i tak ładnie się, pięknie się bujnęliśmy. No chyba z 260 według licznika było tutaj według prędkości, bo trochę jest przekłamanie, ale to tak, ja wiem, że to źle, człowiek by chciał, żeby równo pokazywało, ale zawsze to dodatkowe emocje w sumie, tak jak nie mamy podłączonego GPS. Średnie zużycie z próby autostradowej 15,4 litra. To jest zaskakujące, pozytywne zaskoczenie akurat. Jakby był mniejszy ruch, myślę, że chyba nawet może dałoby się tutaj do 250 GPS-owych rozbujać ten samochód. Może i nawet lekko więcej jak z górki. No i okej, mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Było to coś niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.